Cześć kochani, znowu się widzimy i tak uśmiecham się dzisiaj, szczególnie mocno, bo myślę, że dla niektórych z Was będzie to taka niespodzianka, bo kilka dni temu zaledwie zamieściłem pewną audycję dotyczącą e, jak skasować wibracje choroby i jak nagrać ewentualnie wibracje zdrowia i wywiązała się pod akurat audycją mała dyskusja. Tutaj pan Wojciech Olszewski zakomunikował, witam panie Wojciechu, że trwają prace nad komunikacją z delfinami, nad zrozumieniem języka delfinów. Tak, to są takie prace już od wielu, wielu lat trwają. W ogóle świat zwierząt, świat w ogóle, ale także roślin, w ogóle całej przyrody jest niesamowity. I z drugiej strony pani Iwona Iwaniuk napisała, że nie słyszała jeszcze o delfinoterapii. Nie każdy musi wszystko wiedzieć, czy to jest zrozumiałe. I tak sobie pomyślałem, że może akurat szybko nagram taką audycję, dlatego że jest to faktycznie bardzo, bardzo ciekawe. A to wszystko wiąże się też, ta delfinoterapia tak zwana, słuchajcie, po prostu z fizyką, z dźwiękoterapią i tak dalej, i tak dalej. I to już na poziomie subkwantowym wręcz, e, ale o tym zaraz za chwileczkę będę jeszcze mówił. Natomiast tutaj na tej miniaturce, na tym tle też eksponuję drugi tom mojej książki. No tu akurat z kartką, bo zaznaczyłem sobie pewien fragment, który wam króciutko przeczytam. Biomagnetyzm, część druga, jak wykorzystać uzdrawiający potencjał magnetyczny. I tam ja właśnie piszę o tak zwanym fonowo-rezonansowym oddziaływaniu. To wymyślili Rosjanie już dość dawno temu. Też z tym miałem do czynienia, w sensie stosowania terapii, ale to po prostu może za kilkanaście minut. Natomiast dzisiaj, w tej chwili odwołajmy się do tej delfinoterapii. Ale zanim to nastąpi, prośba o ewentualnie lajki, o przypomnienie. Rzecz jasna, bo trudno dawać lajka, jak jeszcze się nie wie, o czym ta audycja jest, chyba że ufacie w ciemno, od razu like, subskrypcja i tak dalej, i tak dalej. Komentarze ewentualnie na później. Więc kochani, na temat delfinoterapii wielu z Was na pewno słyszało, ale słyszało o tak zwanej dogoterapii, czyli wykorzystaniu psów do terapii, o hipoterapii, czyli wykorzystaniu koni do terapii, ludzi, zwłaszcza niepełnosprawnych, ale też na pewno słyszeliście o tym, o czym może nie wszyscy, o tym, że w niektórych więzieniach świata, no, gdzie są zamknięci, rzecz jasna, przestępcy, stosuje się metody uspołecznienia wielu przestępców poprzez pracę ze zwierzętami. A więc na przykład tacy więźniowie opiekują się zwierzętami, jakimiś stadami owiec, jakichś innych zwierząt, gdzie taki przestępca nie chce w ogóle mieć często do czynienia z ludźmi, ludzie ich drażnią, no różne są przypadki, natomiast nawiązują bardzo silną więź ze zwierzętami. Zwierzęta po prostu oddziałują w jakiś dziwny sposób na psychikę tego człowieka, który się po prostu zmienia. To jest naprawdę cudowne. Natomiast teraz mówię, zajmijmy się delfinoterapią, udostępnię ekran i kochani, jak często to bywa, zajmiemy się pewnym ciekawym artykułem, a więc tutaj jest, oczywiście link do tego artykułu znajdzie się w opisie. Nie będziemy oczywiście tutaj posługiwać się angielskim i tak dalej. Każdy musiałby go znać, więc ja posłużę się translacją. I mamy, kochani, tutaj temat delfinoterapia, czy warto? Akurat ten artykuł opublikowano 24 października 2020 roku, 5 lat temu. Temat jest znany, ale nie dla wszystkich, oczywiście. No i przejdźmy do rzeczy. Delfinoterapia jest przedstawiana jako skuteczna i fascynująca metoda terapii zalecana w autyzmie, zespole Downa, porażeniu mózgowym i wielu innych zaburzeniach. Jej skuteczność ma być spowodowana kontaktem z delfinami i ultradźwiękami emitowanymi przez te zwierzęta. Ile w tym prawdy, czy warto skorzystać z tej delfinoterapii? Czy ultradźwięki mogą leczyć? I tu, kochani, wchodzimy znowu w świat fizyki.
No jak to fizyka? To znaczy, że co? Jakieś urządzenia mają nas leczyć? Kroić mają? A, kroić to tak, bo już są specjalne maszyny, automaty, które mogą, na przykład Vinci, która może dokonywać różnych operacji, różnych zabiegów, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy, że słuchajcie, od momentu, kiedy tylko człowiek zaistniał na planecie, zaistniało życie, całe to życie jest zanurzone, chodzimy po dnie oceanu elektromagnetycznego planety. I my, jako rodzaj ludzki, jesteśmy zanurzeni w tym oceanie pól magnetycznych. Kiedy nie było jeszcze przemysłu, to pole to było pole, naturalne pole magnetyczne Ziemi, naszej mateczki. Chodziliśmy boso, mieliśmy kontakt. Teraz chodzimy na grubych podeszwach, mieszkamy na 5., 10., 20. piętrach, oddzielonych warstwą betonu od Ziemi i od pola magnetycznego, bo im dalej od źródła tego pola, tym słabiej działa. Tymczasem pola magnetyczne, ja piszę o tym w swoich 4 podstawowych książkach. Jedna z tych to jest właśnie biomagnetyzm, część druga, oddziałuje na nasze organizmy, oddziałuje na nasze elektrony, z których zbudowane są nasze ciała, bo my jesteśmy, kochani, chmurą elektronową. No bo jeżeli jesteśmy zbudowani z substancji chemicznych, a te ze związków chemicznych, związki chemiczne z atomów, z pierwiastków, pierwiastki jako niepodzielne, nie da się z nich wyodrębnić jakiejś innej substancji, miedź będzie miedzią, złoto będzie złotem, ale te pierwiastki zbudowane są z atomów. A atom, co to jest atom? To jest pusta przestrzeń. Jest jądro atomowe, protony, neutrony i gdzieś tam daleko, daleko, daleko podróżujące wokół jądra, orbitujące elektrony. A między elektronami a jądrem jest pusta przestrzeń, czyli jesteśmy puści, tak prawdę mówiąc. Ale tych elektronów jest cała masa w naszym organizmie. I z ilu atomów my się składamy, to teraz to trzeba było pomnożyć wielokrotnie, atom razy ileś tam, żeby obliczyć ilość elektronów. Dlatego jesteśmy, kochani, chmurą elektronów. Jesteśmy, kochane dziewczyny, elektronicznymi damami, to znaczy wy jesteście, a my jesteśmy elektronicznymi rycerzami, no nieważne. I na te elektrony oddziaływuje pole magnetyczne, ale okazuje się, ja tak troszeczkę rozszerzam w tej chwili, taki robię przydługi wstęp, że dźwięki, czyli fala akustyczna, może być zamieniona na falę elektromagnetyczną, ale również na światło. Też w pierwszym tomie akurat biomagnetyzmu to wszystko opisuje. To są dokonania nauki. Wszystko jest jasne. I jak dopiero teraz się wgłębimy w to wszystko i okaże się dodatkowo, że my jesteśmy również istotami, które wytwarzają dźwięki, często niesłyszalne i często słyszalne, na przykład bicie naszego serca. Można słyszeć? Można. Można słyszeć, powiedzmy, bulgotanie w naszych jelitach? Można. A więc jesteśmy istotami. Przepraszam, zapętliłem się. Słyszymy nasz oddech, słyszymy sapanie, czy cichy oddech, czy oddech dziecka i tak dalej, i tak dalej. A więc jesteśmy istotami, które wytwarzają również dźwięki. Jeżeli my wytwarzamy dźwięki, mówimy do naszego dziecka, małego dziecka, czy nawet do starszej osoby, czy dorosłego, przytulamy się nawzajem. To jest absolutnie niezbędne do życia. I mówimy po cichutku dziecku, na przykład kołysankę śpiewamy i tak dalej. I odwrotnie, gwałtowny hałas, gwałtowna muzyka, jakaś taka twarda, heavy metal, coś takiego, jak będzie po prostu oddziaływać na nasze organizmy, na psychikę, na fizyczną stronę i tak dalej. Dlatego taki przydługi troszeczkę wstęp na temat ultradźwięków, których my kompletnie nie słyszymy. Dlatego, że słyszalność składa się podstawowo jakby z 3 pasm. Jest pasmo słyszalności od do, są infradźwięki, których nie słyszymy, ale organizm reaguje na nie, więc poniżej tego progu słyszalności i nad progiem słyszalności są tak zwane ultradźwięki, których też nie słyszymy, ale które oddziałują na nas, na nasze ciała, na nasze mózgi i tak dalej.
Czy ultradźwięki mogą leczyć? Ultradźwięki to fale dźwiękowe o częstotliwościach wyższych niż zakres słyszalności człowieka. Nie ma wątpliwości, że oddziałują na organizm człowieka przy odpowiedniej intensywności częstotliwości. Mechanizmy działania ultradźwięków można podzielić na kilka typów. Jednym z nich są efekty termiczne. Energia akustyczna pochłaniana przez tkanki zamienia się w ciepło. Efekty nietermiczne można podzielić na naprężenia i procesy kawitacji, czyli duże siły rozciągające, powodujące tworzenie się pęcherzyków w cieczy. Później jest tak zwane dudnienie, ale to mniejsza z tym. Na poziomie komórkowym ultradźwięki powodują modyfikację błony komórkowej. A błony komórkowe, kochani, to są mózgi naszych komórek. Nie jądro komórkowe, tylko błony komórkowe. Dalej, powodują ultradźwięki zmianę właściwości wzrostu komórek, zmiany organeli komórkowych, głównie mitochondrów, a mitochondria to są takie centra energetyczne komórek, uszkodzenia DNA i tak dalej. Ultradźwięki są stosowane w medycynie od kilkudziesięciu lat. Stosuje się m.in. w regeneracji biologicznej sportowców, w chorobach reumatycznych, w leczeniu ran, w urologii, do kruszenia kamieni nerkowych. Ale uwaga, jeżeli ktoś ma kamyczki w nerkach, to wystarczy, że dobrze, nie ma sprawy, pójdę do lekarza, ultradźwiękami mi rozbiją te kamienie, sprawa załatwiona. Ale uwaga, poszerzam temat, to może wam się przydać, to nie jest bezkarne. Dlatego, że to znowu będzie działanie objawowe. Nie likwidowanie przyczyny, tylko objawu. Kamienie są, trzeba je rozbić, organizm je na przykład usunie i tak dalej. Ale jeżeli nie zwalczymy przyczyny i te kamyki będą znowu powstawały, to co, pójdziemy drugi, trzeci raz? Nie, kochani. Drugi raz jeszcze może tak, ale trzeci raz to może być tak, kochani, że w ogóle przy każdym działaniu ultradźwięku na te kamienie, które pękają, w wyniku tych pęknięć powstają, po prostu powstają, kochani, ostre mikrokrawędzie, które ranią kłębuszki nerkowe. W tych miejscach te rany się zabliźniają, ale te miejsca są już zdezaktywowane, nie będą czynne, nie będą pracowały. I po kilku takich zabiegach niszczenia ultradźwiękami kamieni, rozłupywania, że tak powiem, nerki będą już do niczego, więc to uwaga, trzeba zupełnie inaczej podejść do kamieni nerkowych. Dobrze. Dalej, w stomatologii, a więc usuwanie kamienia nazębnego, w laryngologii, w zapaleniu zatok, prowadzone są również badania nad ich zastosowaniem w chorobach nowotworowych. Zastosowanie jest więc szerokie, ale nie obejmuje zaburzeń psychicznych ani upośledzenia umysłowego. A propos jeszcze choroby nowotworowe, na przykład, słuchajcie, stosuje się tutaj działania na przykład przy pomocy kamertonów. Odpowiednie dźwięki mogą działać absolutnie antynowotworowo. Dobrze. Czy ultradźwięki emitowane przez delfiny mają właściwości lecznicze? Echolokacja delfinów nie pomoże w przypadku zaburzeń układu nerwowego, ale pomoże w przypadku innych chorób. Niestety nie ma na to dowodów. Słuchajcie, naukowcy to są naukowcy, szukają dowodów klinicznych, żeby im to wszystko pokazać, prześwietlić, robią wiele prób i bardzo dobrze. Natomiast, kochani, czy dotyk leczy? Jakie są dowody naukowe na to, że dotyk leczy? Ale nie klapsk ostry, tylko przytulenie. Tylko słowa kojące. Leczą czy nie leczą? Czy odpowiednie stosowanie kolorów w pomieszczeniach oddziałuje na naszą psychikę, czyli na przykład może wywołać dobry nastrój, a więc wpływa pozytywnie na zdrowie, a inny kolor negatywnie, czy nie? Czy tutaj trzeba zawsze koniecznie dowodów naukowych? Ja odnoszę się znowu do opowieści mojej babci, jak byłem berbeciem, potłukłem kolana, to babcia rozklepała albo liść kapusty, albo liście babki lancetowatej, położyła na kolano, owinęła po prostu szmatką lnianą i sprawa załatwiona. 2-3 dni było po wszystkim.
Ale babcia nie miała żadnych dowodów naukowych. Ona miała jedynie przekaz od swojej mamy, od swojej babci i tak to szło w głąb. Były doświadczenia całej ludzkości. A my za wszelką cenę dzisiaj poszukujemy dowodów. Gdzie i są dowody praktyczne. Nie wiem, jak to działa, ale działa. No ale mniejsza z tym. Do tej pory przeprowadzono tylko jedno badanie dotyczące terapeutycznego wpływu ultradźwięków emitowanych przez delfiny. Autorzy badania postanowili sprawdzić, czy delfiny rzeczywiście wykazują szczególne zainteresowane pacjentami i czy ultradźwięki emitowane przez delfiny mogą potencjalnie mieć działania terapeutyczne. Bazując na swojej wiedzy na temat zastosowania ultradźwięku w medycynie, badacze założyli, że ekspozycja na ultradźwięki jest wystarczająca, jeżeli trwa co najmniej 2 minuty podczas każdej sesji, a pacjent znajduje się pod wpływem ultradźwięków, jeżeli delfin znajduje się w odległości 1 metra i jego głowa jest skierowana w stronę pacjenta. W badaniu obserwowano zachowanie 5 delfinów w delfinarium na Florydzie. Zarejestrowano 83 30-minutowe sesje bez ludzi, z turystami, z pacjentami. Okazało się, że jeden z delfinów wykazywał zainteresowanie pacjentami, spędzał z nimi więcej czasu niż z innymi ludźmi. Pozostałe 4 nie były jednak szczególnie zainteresowane pacjentami. Co więcej, nawet ten jeden delfin zainteresowany pacjentami spędzał czas wystarczająco blisko i z głową zwróconą w stronę pacjentów średnio tylko 45 sekund podczas 30-minutowej sesji. Biorąc pod uwagę, że w sesji uczestniczyło jednocześnie 5 do 6 pacjentów, każdy z nich był narażony na ultradźwięki, a raczej poddawany działaniu, tutaj chyba translator źle przetłumaczył, przez co najmniej 10 sekund. Czas ten jest zbyt krótki, by uzyskać efekt terapeutyczny. Ale. I znowu, a na jakiej podstawie ci naukowcy, którzy tak twierdzą, że to był zbyt krótki czas, ażeby uzyskać efekt terapeutyczny. A na czym miałby ten efekt terapeutyczny polegać? Na tym, że chore dziecko, na przykład na autyzm, po takich 5-10 sesjach, nawet 10-sekundowych, wyskoczy z wody, powiedzmy już zdrowe zupełnie? Niekoniecznie. To może się objawić dopiero po pewnym czasie. Dalej. Delfiny jako motywator. Jednym z pionierów delfinoterapii, DAT, Dolphin Assisted Therapy, jest David Nathanson, który nie próbuje dowodzić terapeutycznego oddziałania ultradźwięków, choć nie wyklucza, że takie działanie istnieje. Oparł terapię DAT, czyli delfinoterapię, na założeniu, że trudności w uczeniu się dzieci upośledzonych umysłowo i dzieci z innymi poważnymi niepełnosprawnościami wynikają z trudności w skupieniu uwagi, a nie ze zdolności do przetwarzania informacji. Pływanie z delfinami może poprawić ich zdolność koncentracji i zwiększyć motywację do nauki. Nathanson nie traktuje delfinoterapii jako cudownego leku, ale jako uzupełnienie tradycyjnych form terapii. Przyznał również, że terapia z innymi zwierzętami może również zwiększyć zdolność koncentracji uwagi. I na to jest cała gama, słuchajcie, jakby dowodów doświadczalnych. Dzieci kapitalnie reagują na kontakt ze zwierzętami, ale zwierzęta wspaniale reagują na kontakt z dziećmi. Uważam jednak, że ze względu na inteligencję i styl uczenia się delfinów, a także ze względu na fakt, że pozostają w wodzie, co zmniejsza stres, delfinoterapia jest skuteczniejsza niż inne formy zooterapii, czyli wykorzystania zwierząt do terapii, koni, psów itd. Nathanson przeprowadził kilka badań nad skutecznością delfinoterapii. W jednym z nich z 1997 roku, czyli słuchajcie, to już 28 lat temu, porównał skuteczność 2-tygodniowej delfinoterapii do 6-miesięcznej terapii tradycyjnej. W badaniu wzięło udział 47 dzieci z różnymi chorobami, m.in. autyzm, zespół Downa, upośledzenie umysłowe, porażenie mózgowe itd. Przed rozpoczęciem delfinoterapii każde dziecko uczestniczyło w terapii tradycyjnej przez 6 miesięcy. Badane dzieci podzielono na 2 grupy.
W grupie pierwszej celem terapeutycznym była poprawa umiejętności motorycznych, na przykład nabijanie krążka na kołek. Natomiast w grupie drugiej poprawa umiejętności werbalnych, mówienie słów lub fraz. Podczas terapii delfiny były wykorzystywane jako motywator do nauki. Dzieci były nagradzane za poprawną reakcję na prośbę terapeuty, na przykład poprzez dotykanie delfina lub pływanie na jego grzbiecie. Wyniki okazały się bardzo optymistyczne. W grupie pierwszej 71% dzieci po zakończeniu 2 tygodni terapii było w stanie samodzielnie sięgnąć po przedmiot i go dotknąć lub umieścić krążek na kołku. W grupie drugiej 57% dzieci powiedziało swoje pierwsze słowo. W innym badaniu z roku 1998 Nathanson badał długoterminowe skutki delfinoterapii. W tym celu poprosił o wypełnienie kwestionariusza rodziców wybranych losowo spośród tych, których dzieci otrzymały 1 lub 2 tygodnie terapii co najmniej rok wcześniej. Kwestionariusz wypełniło 71 rodziców, którzy odpowiadali na pytania w formie: w wyniku delfinoterapii moje dziecko zachowało lub poprawiło swoje umiejętności. Odpowiadali wybierając jedną z opcji: nigdy, rzadko, często, zwykle, zawsze, nie dotyczy. Jakie wyniki? Średnia odpowiedź wyniosła 52%. Największą poprawę odnotowano w angażowaniu się w aktywności rodzinne i radzeniu sobie ze specjalnymi zajęciami szkolnymi, a najmniejszą w pisaniu i czytaniu. Ale teraz zwróćcie uwagę, jaką rolę tutaj mogłyby delfiny odgrywać. One mogą odgrywać specyficzną rolę w uspołecznianiu tych dzieci. Jest powiedziane, największa poprawa w aktywności rodzinnej, radzenie sobie ze specjalnymi zajęciami szkolnymi, gdzie dzieciaki były razem z innymi dzieciakami, a najmniejszą w pisaniu i czytaniu, bo to jest praca indywidualna. Badania Davida Nathansona, choć optymistyczne, mają jednak wiele niedociągnięć metodologicznych. Zauważyło to 2 innych naukowców i tak dalej, którzy się nie zgadzali, że pewne nieprawdy, być może, że tak, natomiast w takim razie, kochani, nie będę tego wszystkiego czytywał, bo jeszcze trochę materiału jest, natomiast jest sprawa taka, że warto tego typu doświadczenia kontynuować. I teraz jest, oczywiście, jak mówiłem, link do tego artykułu będzie oczywiście zamieszczony w opisie audycji i wystarczy, że znajdziecie ten link, lub tytuł tej audycji koniecznie, jak znajdziecie w Google'ach, i koniecznie naciśnijcie tłumaczenie, inaczej się to nie pojawi. Teraz dalej. Co jeszcze tutaj mogła... No dobra, poczytajmy sobie. Drugie badanie Nathansona oceniające długoterminowe efekty delfinoterapii również zostało skrytykowane przez Marino i Lilienfelda. Przede wszystkim nie można było powiedzieć, że poprawa zachowania jest spowodowana wyłącznie delfinoterapią, która miała miejsce 12 lub więcej miesięcy temu, jeżeli dziecko w międzyczasie uczestniczyło w innych formach terapii. No zgoda, można się przyczepić. Autorzy zauważyli również, że Nathanson pytał w ankiecie tylko o poprawę poszczególnych zachowań i w ogóle nie badał, czy pewne zachowania uległy pogorszeniu, co również mogło się zdarzyć. Ponadto odpowiedzi rodziców nie są obiektywne. Rodzice, którzy bardzo chcą, aby ich dziecko się rozwijało, mogą podlegać efektowi oczekiwania. Zapytani, czy dane zachowanie uległo poprawie, na przykład jak często dziecko utrzymuje kontakt wzrokowy, mogli mimowolnie przypomnieć sobie tylko te momenty, w których dziecko nawiązywało kontakt wzrokowy i zauważyć, że zdarzało się to często, chociaż w rzeczywistości było to rzadkie. Ale kochani, jest sprawa taka. Ja rozumiem tych naukowców, że szukają, że chcą dojść do twardych dowodów i tak dalej, ale my, rodzice, widzimy znacznie więcej. Widzimy poprzez czucie, poprzez jakieś oddziaływania czegoś, co my tylko potrafimy zrozumieć. I jeżeli rodzic jest długo z dzieckiem, zwłaszcza niepełnosprawnym, to potrafi wyczuć jakieś drobne zachowania, które widzi wyraźnie, które czuje bardzo wyraźnie.
I teraz jak można udowodnić naukowcami, ale ja to widzę, ja to czuję, bo dziecko było inne. A proszę to opisać, ale słów nie starcza niejednokrotnie do opisania czegoś. To tak jak istnieje miłość czy nie. A jakie są dowody na to, że istnieje miłość? Jakie dowody naukowe, że istnieje? Można ją zważyć, zmierzyć i tak dalej. Jakie są dowody na to naukowe, że istnieje wiatr? Nie widać go. Nie ma tak jakby podstaw takich typowych naukowych do określenia, ale my widzimy skutki wiatru. Chwiejące się gałęzie, drzewa, poruszające się łopaty na przykład wiatraka, powiew na policzkach i tak dalej. A co to jest powiew na policzku? Istnieje czy nie istnieje? Da się go zmierzyć czy nie da go zmierzyć? Rozumiecie, o co chodzi? I tutaj, słuchajcie, jest dalej przegląd badań nad skutecznością delfinoterapii. Okazało się, przynajmniej autor tego artykułu mówi, że nie tylko badania Nathansona są wadliwe metodologicznie. Do tej pory kilku autorów dokonało przeglądu badań nad skutecznością delfinoterapii, na przykład Humphreys, Marino, Lilienfeld, Fixdal i tak dalej. Wszyscy oni doszli do tych samych wniosków. Badania są pełne błędów metodologicznych, co nie pozwala na wyciągnięcie wniosków na temat skuteczności interakcji z delfinami. Jak dotąd najlepsze metodologiczne, choć dalekie od ideału badania nad skutecznością delfinoterapii przeprowadzili Antonioli i Revley. Badali oni wpływ interakcji z delfinami na objawy łagodnej do umiarkowanej depresji. 30 uczestników badania zostało losowo wybranych do grupy eksperymentalnej i grupy kontrolnej. Uczestnicy grupy eksperymentalnej pływali i bawili się z delfinami przez 2 tygodnie dziennie, podczas gdy uczestnicy grupy kontrolnej pływali i nurkowali z rurką na rafie koralowej przez ten sam czas. Aby uniknąć rozczarowania w grupie kontrolnej, które mogłoby pogorszyć ich nastrój, im również pozwolono pływać z delfinami po zakończeniu badania i wypełnieniu kwestionariuszy przez wszystkich uczestników. Badanie wykazało, że osoby, które pływały z delfinami, miały większą redukcję objawów depresji niż osoby, które pływały na rafie koralowej bez delfinów. Delfiny nie są jednak jedynymi zwierzętami, które mogą pomóc w leczeniu depresji. Badania wykazały, że ptaki w klatkach również mogą przynieść taki efekt, podobnie jak opieka nad krowami na farmie itd., itd. Oczywiście tutaj jest następna sprawa, bezpieczeństwo delfinoterapii, a więc bezpieczeństwo uczestników, ale też bezpieczeństwo delfinów itd., itd. Masa tego wszystkiego jest. Okazuje się, że czasami delfiny mogą być agresywne w stosunku do ludzi, że można je zarazić jakimiś bakteriami charakterystycznymi dla nas, które już nam nie szkodzą, ale delfiny mogą się zarazić i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, czy warto zdecydować się na delfinoterapię? Więc każdy powinien odpowiedzieć sobie na to pytanie sam, podczas gdy udział w delfinoterapii może rzeczywiście przynieść korzyści. Nie ma dowodów na to, że korzystny jest delfin, ani inne czynniki związane z terapią. Nie ma również dowodów na to, że delfinoterapia jest skuteczniejsza niż terapia z innymi zwierzętami, które są znacznie tańsze. To jest fajne. No i tak dalej, słuchajcie, jest oczywiście organizacja specjalna WDC, Whale and Dolphin Conservation Society, która wyraziła bardzo negatywną opinię na temat terapii z udziałem delfinów, a więc, że to jest potencjał szkodliwego oddziaływania na ludzi delfiny, wysokie koszty dla uczestników i tak dalej. Oczywiście oczywiste, że tutaj można się do wszystkich rzeczy doczepić, ale kochani, nawet żeby temu zapobiec, oddziaływaniu tych żywych istot, okazało się, że na potrzeby badania stworzono animatronicznego delfina, który rozmiarem, kolorą, fakturą, dźwiękami, sposobem poruszania się przypomina prawdziwego delfina. No i w badaniu wzięło udział 35 dzieci z różnymi chorobami, między innymi z porażeniem mózgowym, z autyzmem, z upośledzeniem umysłowym i każde dziecko uczestniczyło w sesjach z żywymi delfinami pływającymi w ich naturalnym środowisku oraz sesjach ze sztucznym delfinem w basenie. Na podstawie wyników
badań Nathanson stwierdził, że sztuczny delfin motywował do nauki tak samo dobrze jak prawdziwy delfin, a w grupie dzieci z najgłębszymi zaburzeniami sztuczny delfin miał nawet pewną przewagę. No i kochani, tutaj z mojej strony chcę powiedzieć jedną rzecz. Ojejku, bardzo po bańki chciałbym pójść, bo mógłbym, wy się co najwyżej domyślicie, czy można zastąpić żywego człowieka? W związku z tym, czy można żywego delfina zastąpić sztucznym delfinem? Żywy człowiek to jest jego ciepło, jego przytulenie, jego oddech, jego uczucia, jego dotyk specyficzny, jego faktura skóry i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli, a jednak pójdę po bandzie, niech będzie. Jeżeli w takim razie można coś sztucznego, to zastanówmy się, czy nasze życie seksualne między dwójgiem żywych ludzi można zastąpić życiem seksualnym z jakimiś po prostu modelami sztucznymi, nawet fantastycznie rozbudowanymi. Czy to będzie to samo? Sztuczną lalką, pana, pani i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam za to porównanie, ale my idziemy jako ludzkość w jakieś naprawdę w głupie strony. Dzisiaj mamy sztuczną inteligencję i wielu jest zawiedzionych. Ja sam miałem taki przykład, że pewien pan, który zarzucił, że nie ma zakwaszenia, bo on zadał pytanie dla sztucznej inteligencji, ta powiedziała, że nie istnieje coś takiego. No to może pytanie było źle sformułowane. Źle człowieku szukałeś i tak dalej, ale to się czepiam. Kochani, w każdym razie na razie zatrzymuję udostępnienie, bo jeszcze coś wam chcę powiedzieć, bo jeżeli nie każdy może mieć, nie każdy rodzic może ze swoim dzieckiem uczestniczyć w terapii z delfinami. W Polsce, o ile wiem, chyba we Wrocławiu swego czasu były, ja nie wiem dokładnie, mogę tutaj się pomylić, ale czy była jakaś możliwość na krótki czas, czy dalej to jest, nie wiem dokładnie, za granicą zdarza się, że można korzystać z takiej delfinoterapii. Oczywiście bardzo dużo to kosztuje, nie każdego na to stać. I teraz pytanie, jak temu zaradzić? I jak wykorzystać ewentualnie pewne rzeczy? I tutaj z pomocą przychodzi nam technika bardzo wysokiego lotu, wymyślona tutaj akurat w tym przypadku przez Rosjan. Jeszcze raz powtarzam, piszę tu akurat w drugim tomie mojej książki Biomagnetyzm w rozdziale Kosmiczna medycyna, terapia fal milimetrowych. Niedawno też mówiłem o falach milimetrowych, ale o co chodzi? Pamiętajmy, że ci ludzie, którzy latają w kosmos, astronauci, kosmonauci to nazywają ich Rosjanie, a astronauci to Amerykanie, ale robią to samo, są narażeni na działanie różnego rodzaju infekcji. Bo taki kosmonauta, astronauta leci na orbitę, zabiera ze sobą wszystkie swoje grzyby, wirusy, bakterie itd., itd. W warunkach osłabionego pola magnetycznego, tam na orbicie, daleko od Ziemi, plus stanu nieważkości, ci obcy pasażerowie Nostromo mutują w błyskawicznym tempie. Wirusy co kilkadziesiąt sekund mogą mutować. I teraz, nie daj Boże, taki astronauta się rozchoruje, to jak go leczyć? Co, zabierze całą po prostu aptekę środków, które były skuteczne na Ziemi? Albo nie były koniecznie skuteczne? No nie. A więc trzeba było opracować jakieś metody, które nie dopuszczą znaczy, które z jednej strony nie dopuszczą do infekcji, a z drugiej strony, jeżeli w ogóle jednak dojdzie do tej infekcji, żeby można to było szybko, po prostu szybko się tego pozbyć. I z jednej strony odżywianie, które ma zapewnić potężną moc dla układu odpornościowego organizmu, a z drugiej strony specjalne metody fizykalne, czyli skasuj wibracje choroby, infekcji, nagraj i wibracje zdrowia. I tu jest, kochani, fragmenty takie pewne przeczytam. FRI, terapia, mikrofalowe oddziaływania rezonansowe. A więc szczególnie istotne w likwidacji chorób jest działanie tak zwanymi częstotliwościami rezonansowymi, co daje wyjątkowo zadowalające efekty w przypadku szeregu procesów patologicznych.
I jest taka metoda właśnie free terapia, czyli fonowo-rezonansne izluczenie, fonowo-rezonansowe oddziaływanie, które jest oddzielną gałęzią terapii fal milimetrowych. I to w FRI, ta terapia umożliwia zapis niektórych częstotliwości. To było stosowane w przypadku wirusów, bakterii. Można zapis tego, że każdy wirus, każda bakteria, każde żywe stworzenie, ale też przedmioty, elementy przyrody nieożywionej też mają swoje wibracje. Kamień podobny jest martwy. No jest martwy, ale w nim krążą elektrony. Można zbadać wibracje tego materiału, dlatego że ten materiał wibruje. Każda substancja ma indywidualny zapis wibracji. I teraz można ściągnąć, jakby nagrać te wibracje wirusa, bakterii i tak dalej, na specjalny czujnik i później albo znaleźć wibrację odwrotną, kasującą, albo wzmocnić te wibracje i podać z powrotem do tego patogenu. Po co? Żeby obciążyć jego system informacyjny, informatyczny zbyt wielką ilością tych wibracji, które zostały od niego pobrane. Co się wówczas staje? Koniec z tym wirusem, koniec z tą bakterią i tak dalej, i tak dalej. System zostanie przeciążony. Można w ten sposób zwalczyć. Ja mówię w tej chwili w bardzo uproszczony sposób. Miałem do czynienia z tak zwaną free terapią. Pracowałem na urządzeniu tak zwanym Semtech nazywaliśmy to, rosyjskim, które było stosowane w kosmosie. A więc najpierw kosmos, w naukach tych kosmicznych, medycynie kosmicznej, a później powędrowało do gospodarki cywilnej. I teraz, kochani, więc to są w ogóle oddziaływania mikrofalowe. W mikrofalowym oddziaływaniu rezonansowym wykorzystuje się zjawisko tak zwanego biorezonansu, które krótko polega na tym, że zdrowe i chore komórki mają zupełnie odmienne częstotliwości wibracji. I teraz, kochani, dobra, trochę za szybko lecę. Również komórki wszelkich pasożytów, wirusów posiadają promieniowanie odmienne, wibracje odmienne od komórek ludzkich. Dzięki terapii tej free można stworzyć fotografię, wzorce tego promieniowania, tych wibracji charakterystyczne dla danych czynników. I teraz można stworzyć odczyt choroby, odczyt bólu, odczyt źródła infekcji, wyjątkowo bogaty w informacje o wirusach, pasożytach, bakteriach i zwrócić to później z powrotem do źródła tej informacji, pokonując patologię ich własną bronią i w ten sposób stymulując nasz organizm do odbudowy normalnych funkcji komórek. I nawet trudno zwalczane wirusy mogą być eliminowane przez organizm. I teraz, kochani, a jak się ma to do naszego dzisiejszego tematu, czyli do delfinoterapii? Okazało się, że Rosjanie potrafili naglać na specjalne czytniki głos matki delfina, samicy, która urodziła młode. Nagrali ten głos w małym, po prostu nazwijmy to, takiej wielkości mniej więcej, takim tak zwanym promienniku, i później można z tego promiennika podawać wibracje tego głosu, pełne delfiniej czułości, miłości, bezpośrednio dziecku, lub nagrywać to na przykład na wodę, nagrywać dosłownie. Woda ma tak zwaną pamięć molekularną, czyli inaczej, cząsteczki wody można ustawić w różny sposób. Cząsteczka wody H2O to jest duży jeden atom tlenu i dwa wodory rozmieszczone niesymetrycznie. Osie między wodorem i środkiem tlenu to jest około 105 stopni. Nie ma tu symetrii. Dodatnie wodory przyciągane są przez ujemne tleny, atomy tlenu,
odpowiednio oczywiście, znaczy, bo one są naładowane po prostu, a więc zgodnie z prawem jakościowego oddziaływania ładunków, że ładunki różnoimienne przyciągają się, ładunki jednoimienne odpychają się, a więc jeszcze raz powtarzam, dodatnie wodory są przyciągane przez ujemny tlen, a ujemne tleny po prostu w tej całej cząstce odpychają się z innymi tlenami. Podobnie dodatnie wodory odpychają się z innymi po prostu atomami wodorów i sprawa załatwiona. Bo jedna taka cząsteczka wody składająca się, jeszcze raz powtórzę, z dużego atomu tlenu i z dwóch małych atomów wodoru tworzy tak zwany dipol, który jest po prostu, który ma ładunek elektryczny. Z jednej strony będzie dwuujemny ten ładunek, a z drugiej strony dwudodatni. Czyli dipol, podwójne pole i sprawa załatwiona. I teraz, jeżeli nagramy na wodę takie nagranie matki delfina i to dziecko pije taką wodę, to ta woda ma odpowiednio ustawione cząsteczki i to wchodzi do organizmu i dalej nasyca organizm tymi cząsteczkami, zmieniając usytuowanie innych cząsteczek wody. Kochani, ja to przedstawiam w telegraficznym skrócie, w bardzo prosty sposób, tylko wyłącznie ideę. Na temat pamięci wody, no mam tutaj swoje książki gdzieś, chyba nie znajdę w tej chwili, a jest tutaj między nimi, pierwszy tom, Woda, fenomen życia, tu to opisywałem, w drugim tomie również dużo opisywałem, różnego rodzaju doświadczenia wielu światowej klasy naukowców. To nie chodzi tylko o pana Masaru Emoto, który przez niektórych ludzi okrzyczany jako jest Hochstapler, taki, siaki, nieżyjący już, człowiek, który po prostu dokonał nieprawdopodobnego odkrycia, ale jest wielu, wielu innych. Ja w pierwszym tomie mojej książki wymieniam całą listę kilkudziesięciu naukowców światowej klasy, którzy mówią o pamięci wody. Jest takie zjawisko. To jest tylko skrót myślowy, pamięć wody, bo do dzisiaj pewne zjawiska z tym związane są nadal ciągle niezrozumiałe. I to jest wszystko. Więc reasumując to wszystko, kochani, są różnego rodzaju terapie. Terapia przy pomocy piguł nie jest jedyną terapią. Trzeba to zostawić. I to trzeba zrozumieć jeszcze jedną rzecz, że przemysł farmakologiczny, ta potężna Big Pharma będzie starała się za wszelką cenę ukrywać tego typu wiedzę, którą ja tutaj po prostu propaguję. I nie tylko ja, przecież nie jestem jedynym. I dlatego każdy z nas powinien otwierać się, kochani, na nowe, na zupełnie odkrywać nowe światy, wyjść ze swojego pudełka, bo to nie jest nasz świat. Tak jak kiedyś przed wojną były wioski, z których nikt nie wyjeżdżał i tylko dla nich ta wioska była jedynym światem. No dzisiaj mamy globalną wioskę, bo każdy z nas może wsiąść w samolot, jeżeli tylko ma pieniądze i lecieć do innego kraju, poznawać innych ludzi, inne zwyczaje i mówić, Boże, a co to takiego jest? U nas to jest nienormalne, ale u nich to jest normalne i tak dalej. Jak mówił kochani profesor Włodzimierz Sedlak, niesamowita postać polskiej nauki, mówił o przyrodzie, o tajemnicach przyrody, o tym, że nasza wyobraźnia niedostosowana jest do wielkości przyrody. Mówił, że przyrodnicza rzeczywistość przekracza zdolności naszego rozumowania, a nasze rozumki są bardzo zawodne. Więc już podsumowując to wszystko, słuchajcie, delfinoterapia jak najbardziej, nie każdy z niej skorzysta, ale ona istnieje. Dlatego, że te zwierzęta oddziałują również swoimi uczuciami na uczucia dzieci, na psychikę dzieci. I to jest wszystko. Także tak to przebiega. A ja dziękuję jeszcze raz, kochani pani Iwonie Iwaniuk i panu Wojciechowi Olszewskiemu za inspirację. Inne inspiracje innych was, gości czekają pewnie jeszcze na spełnienie. Czasami zapominam, czasami trzeba przypomnieć jakiś temat. Warto więc wówczas się zajmę, jak mam czas, a nie zawsze mam czas. Ostatnio byłem w tygodniowej podróży, też wykłady, różne takie historie. No ale jak na bieżąco coś zrobię, to wtedy już jest zrobione po prostu. Kochani,
Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję jeszcze raz za wszelkie inspiracje, za to, że dziękujecie, nawet tym jednym słowem dziękuję, za to, że rośnie lista subskrybentów, za to, że pewnie dzielicie się tą wiedzą z innymi swoimi znajomymi, bliskimi. Do zobaczenia. Jeszcze raz najlepszości i bądźcie zawsze wiecznymi optymistami. Nigdy nie wiadomo, co nastąpi w następnego dnia. Papatki, trzymajcie się.